ale idę na terapię w pełnej obecności, w totalnej, przytomnej obecności, gdzie nie zrzucam na terapeutę ani na nikogo roboty. On mi powie, co mam zrobić, on mi powie, jak mam zrobić, bo taka terapia będzie się ciągnęła latami. I ona wyłącza mnie jakoś z obecności, wyłącza mnie z przytomności uczestniczenia w tym momencie, więc ja idąc nawet na tą terapię, uczestniczę. Jest jedna rzecz, która mnie nurtuje. Ja mam tak, że potrafię często wrócić do stanu naturalnego, sprowadzić się do obecności. Natomiast to jest wszystko ładnie, pięknie, kiedy na przykład to jest w trakcie medytacji, czy mam taki, nie wiem, weekend, czy czas dla siebie, taki moment na refleksję, kiedy jestem spokojna. Wtedy tak, wtedy to się udaje. Natomiast kiedy pojawiają się jakieś triggery, jakieś silniejsze emocje przychodzą, to nie działa. To sprowadzanie do obecności nie działa. Wtedy czuję, że po prostu to, co się gdzieś tam we mnie dzieje, te triggery są silniejsze po prostu niż to. I zaczęłam się zastanawiać ostatnio, czy to w ogóle jest możliwe, żeby być tak na dłużej w tym stanie naturalnym, czy bez, nie wiem, bo ja mam wrażenie, że to jest takie, nie wiem, na przykład wewnętrzne dziecko niezaopiekowane, tak, które gdzieś tam wyłazi, że to są pewnie jakieś programy czy schematy z przeszłości. Czy da się rzeczywiście, czy wierzysz w to, że da się być w stanie naturalnym bez rzeczywiście sięgania do przeszłości i uzdrawiania jej? Mhm. Wiesz co, najważniejsze najpierw jest głębokie zrozumienie, czym jest nasz stan naturalny. Naprawdę głębokie zrozumienie, czym jest nasz stan naturalny. Czyli nie coś, co się kończy. Nasz stan naturalny się nie kończy, ani nie zaczyna. To, o czym mówisz, dotyczy synchronizacji naszego organizmu, naszego umysłu ze stanem naturalnym. Synchronizacji naszego ciała, naszych emocji ze stanem naturalnym. I co jest jeszcze istotne, to to, że my mamy taki nawyk i takie przyzwyczajenie wiary w to, że tym, czym jesteśmy, są właśnie te stany zmieniające się. Czyli to na przykład, że w weekendy ci się udaje, a poza weekendami ci się nie udaje. Więc jest ten nawyk myślowy, który wynika w jakimś stopniu z naszego doświadczenia, tak? Jedno doświadczenie jest bardziej przyjemne, weekend jest przyjemniejszy, lepiej to wychodzi, a później pojawiają się triggery i na to nakłada się interpretacja, że w weekend umiem, poza weekendem nie potrafię. Natomiast to dotyczy znowu naszego podsumowania i wiecie, to niby nic, ale jednak zobaczcie, jaka energia idzie za tym podsumowaniem. Co idzie za tym podsumowaniem? Czyli w weekend potrafię, poza weekendem nie potrafię. Nie wiem, czy to w ogóle można zrobić. Tak szczerze, nie można. W ten sposób nie można. Nie znam człowieka, ani jednego. Nie wierzę, że taki istnieje, który jest to tak zsynchronizowany ze sobą non-stop, że nie posiada żadnych emocji, że nie ma wyzwań. Te wyzwania pojawiają się. Tylko rzecz znowu jest w tym, żeby rozpoznać, co jest tym naszym fundamentem, albo co inaczej jest tobą naprawdę. Bo jeśli my, dopóty będziemy uznawać się za te zmieniające stany, to tak szczerze jesteśmy skazani na porażkę, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy nam się coś wymsknie. No ja nie wiem, czy ja byłabym w stanie zapewnić was, słuchajcie, że do końca życia nie przeklnę.
No może akurat to by mi się udało, ale albo że do końca życia nie wzburzę się. Albo że będę miała po prostu, że na pewno będę w cudowny, uśmiechający się sposób reagować na wszystkie okoliczności, że ten organizm będzie tak reagował. Ja nie wiem, jeśli ja nie wiem, jaka będzie moja następna myśl, jeśli ja nie wiem, jaka będzie jutro pogoda do końca, nie wiem, jakie będą doświadczenia, to jak ja mogę przewidzieć, jak się ten organizm zachowa? Albo nawet jeśli będę takim kontrolującym się frikiem i będę próbować, to zobaczcie, ile temu towarzyszy napięcia. Taka hiperkontrola. Więc to jest taki nasz nawyk, to jest dosłownie automat, tak jakbyśmy mieli to wpisane w swoją egzystencję, że to próbuje. Ten nawyk próbuje. Żeby było bezpiecznie, żeby było znośnie, żeby dało się żyć. Ale myślę sobie o tym, że łatwiejsza droga jest taka, w której przyjmuję, po pierwsze, że nie zawsze się uda. Dla mnie to jest bliżej prawdy niż to, że zawsze mam być szczęśliwa. Że zawsze mam być uśmiechnięta, bo naprawdę nie jestem w stanie z tego skontrolować. Wystarczy, że popatrzymy na pogodę, no ona się zmienia. Więc nastroje naszego organizmu również mają prawo się zmieniać. Więc wierzę w to, że ma sens świadome przywracanie się do tego stanu naturalnego. Ma sens, ale z dystansem jakimś, z wyrozumiałością, ale jednocześnie z tym, co jest najważniejsze, to ze zrozumieniem, co jest czym. Czyli znowu powrót do tego fundamentu. Czy ten sukces w weekend, który powiedzmy wychodzi, świadczy o tym, że umiem, a poza weekendem nie umiem, że to było dobre i to było właściwe, a pozostałych 5 dni tygodnia jest niewłaściwych? Słuchajcie, dopóki będziemy żyć w taki sposób, w który będziemy właśnie w ten sposób wyróżniać i będziemy wymuszać na życiu, że musi być takie, bo ja tak lubię, bo ja tak chcę, to w jakimś stopniu jesteśmy skazani na porażkę. Ja może doprecyzuję jeszcze, bo ten weekend to taki przykład, tak? Takiej No tak, sytuacji, rozumiem. Tak, kiedy powiedzmy ten organizm jest bardziej tak. wyluzowany. Natomiast chodzi mi tutaj o to, że bo tak, że potrafię właśnie wyłapać tę gonitwę myśli i właśnie przywrócić się do obecności, ale kiedy te triggery są silniejsze, to po prostu zazwyczaj jest w trakcie tygodnia, bo często to jest z pracą związane z różnymi innymi takimi rzeczami, które gdzieś tam w trakcie tego tygodnia się wydarzają. I miałam właśnie ostatnio taką zagwozdkę, czy właśnie, nie wiem, te myśli, te emocje, które w trakcie tych triggerów przychodzą, nie są dla mnie taką informacją, że może ja powinnam się zająć jednak czymś z przeszłości, jakimiś właśnie schematami, programami, które gdzieś tam mi wybijają poprzez Aha, te triggery. Czyli rozumiem. czy rzeczywiście mam taką wątpliwość, taka się we mnie urodziła. Jasne. Czy przywoływanie się do obecności i stan niedualny nie sprawia, że trochę może to jest nawet ucieczka od tego, co gdzieś tam w podświadomości tkwi jednak i będzie wybijać, gdy pojawiają się triggery? Rozumiem. Wiesz co, może tak, ale niekoniecznie. Nie jesteśmy w stanie tego teoretycznie stwierdzić na następny dzień i na całe następne życie. Niedualność nie zaprasza nas do oddzielenia się od doświadczenia. Absolutnie. Niedualność zaprasza nas do uczestniczenia w doświadczeniu. Ona nas tak naprawdę zaprasza do 100% uczestniczenia w doświadczeniu. A co często się z tym wiąże, to rzeczywiście przytomność. Jeśli jakieś rzeczy będą się pojawiały i ci coś wybija i pojawia się nawet myśl, kurczę, fajnie byłoby się temu bardziej przyjrzeć, to tam już jest informacja. Może sama, może przy pomocy terapeuty. Może. Więc niedualność naprawdę nas nie wyłącza z życia.
Ona nas do niego zaprasza, ona nas zaprasza do tego czucia, ale znowu w otwartości. Na dziś stwierdzasz, o, coś tutaj wybija. I jesteś na 100% w tym. Tylko że my jesteśmy tak zagalopowani, że my nie dajemy sobie na to czasu. I wtedy po fakcie przychodzi myśl, no tak, no to trzeba to teraz przepracować. Ale kiedy chcemy to przepracować? Jutro? Albo ile będzie trwała moja terapia? Ja już wiem, ile będzie trwała moja terapia. Ja powiedzmy teraz uznaję, coś mi wywaliło z przeszłości, więc uznaję, że muszę pójść na terapię i ona będzie trwała tyle a tyle. To jest po prostu założenie i jednocześnie w jakimś stopniu ucieczka od przytomności, naprawdę. Więc po prostu ja się sprowadzam do tego momentu. Coś się wydarzyło, pojawiają się jakieś emocje, coś wybija, jestem w tym, nie uciekam od tego. Najgorszą drogą to jest uciekanie od tego. Jest to nawet najbardziej nieprzyjemne odczucie. Więc na przykład jeśli my mamy depresję, jeśli mamy jakieś bardzo trudne stany, to nam się wydaje, że lekiem na depresję jest od niej uciec. Pozbyć się depresji. Że pozbyć się tego doświadczenia, naprawić to doświadczenie. No i sięgamy po różne środki, żeby się tego pozbyć. No ale najczęściej one nawet nie działają w taki sposób. Nam nie przychodzi do głowy, żeby po prostu zostać przez chwilę z tym, co jest. Czyli wybija mi coś, na przykład, tak jak powiedziałaś, wybija coś. Ja nie tworzę sobie od razu podsumowania, co z tym trzeba zrobić. Nie wiem. Jestem w otwartości, nie wiem. Daję sobie przez chwilę nie wiedzieć, a jednocześnie czuć. Tak jak dzisiaj na jodze. Jestem i czuję. I doświadczenie, przeżywanie będzie się informować z chwili na chwilę. Z chwili na chwilę będziesz się dowiadywała, co zrobić. Jeśli poczujesz, kurczę, chwil nie daję rady sama, nie rozumiem, ale nie za szybko, daj sobie szansę. Daj sobie szansę naprawdę pełnej obecności, pełnego pozwolenia, wylądowania w tej niewygodzie, pozwolenia na tą niewygodę. Kilka chociaż oddechów w tym. Żadnych podsumowań. I ja nie wiem, co się wydarzy za chwilę. Nie mam pojęcia, co się wydarzy za chwilę. Może właśnie wtedy w klarowności, w przytomności satsangu przyjdzie ci do głowy i mam jasność, idę na terapię. Ale idę na terapię w pełnej obecności, w totalnej, przytomnej obecności, gdzie nie zrzucam na terapeutę ani na nikogo roboty. On mi powie, co mam zrobić, on mi powie, jak mam zrobić, bo taka terapia będzie się ciągnęła latami. I ona wyłącza mnie jakoś z obecności, wyłącza mnie z przytomności uczestniczenia w tym momencie. Więc ja, idąc nawet na tą terapię, uczestniczę. I tam zbieram być może jakieś informacje, jakieś podpowiedzi, ale tylko zbieram te podpowiedzi, żeby samej sprawdzać. Totalnie przytomnie. Więc wtedy każdy moment jest ciekawy. W taki sposób każdy moment jest ciekawy i nie wiem, co będzie za chwilę. Możliwe, że ta terapia będzie trwała długo, nie wiesz tego, nie ma nikt pojęcia o tym. A może będzie tak, że dosłownie po paru oddechach wszystko ci pryśnie, kompletnie pryśnie. A jak będzie wracało, to znowu sprowadź się do takiego odbioru rzeczywistości, gdzie nie wiesz, nie masz jeszcze założeń. Wiecie, ja nie wiem, czy 3000 lat temu były już terapie, czy kursy różnego rodzaju. Wiecie, co było? Najprawdopodobniej siadali sobie ludzie wspólnie, tak jak my dzisiaj, i dzielili się swoim doświadczeniem. Czasem był potrzebny drugi człowiek, żeby usłyszeć siebie. I była po prostu wymiana, słyszenie, organicznie. My dzisiaj to zamieniamy na różne formy, one działają również. Ale czy my mamy
się od kogoś czegoś dowiedzieć, co zrobić? Czy my mamy usłyszeć siebie? Czy my mamy dostrzec? No właśnie o takie doprecyzowanie mi chodziło, bo mam wrażenie, że tak właśnie czasami robiłam, że jak coś się trudniejszego pojawiało, to ja postępowałam w ten sposób, że nie wiem, skierowałam uwagę na oddech, na to, co aktualnie robię, czyli starałam się mimo wszystko gdzieś tam nie spotkać Tym z doświadczeniem. tym doświadczeniem, tak, więc wiem. Tak, bo to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne i to jest ostatnia rzecz, która nam przyjdzie do głowy. Ostatnia. Naprawdę ostatnia. I tutaj nie ma mocnych. Niemalże 100% z nas, 100% osób będzie się w ten sposób zachowywać, bo po prostu mamy niechęć do niewygody. I wydaje nam się, że można uciec od niewygody, ale najpierw trzeba ją spotkać, wpuścić. I jeszcze wpuścić, i bardzo często też jest tak, mówicie wtedy, no tak, 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 spotkane, spoko, spoko, już dalej, 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 już jestem w następnym doświadczeniu. No spoko, spoko, Nitya, spoko. A tu jeszcze trzeba się w tym rozgościć. Nie dość, że wpuścić, to jeszcze trzeba się w tym rozgościć. W sensie, dobrze by było może tak. Bo wiecie, co się pokazuje pod spodem? Dopiero wtedy, kiedy wpuścimy to doświadczenie, nie uciekniemy przed nim, to dopiero wtedy może przyjść do nas wewnętrzne, organiczne zrozumienie, że ty możesz przetrzymać wszystko. W jaki sposób inaczej mogę sobie to przetłumaczyć, jeśli nie przez żywe spotkanie, żywe doświadczenie? Więc te rzeczy w naszym doświadczeniu pojawiają się, stają się wielkie, straszą nas, my przed nimi uciekamy i po prostu jest taki galop. Natomiast jeśli to spotkamy, to przez nas przepłynie i po prostu odejdzie tak jak wszystko. Ale nie jest to takie na początku łatwe. Natomiast nawet dzisiaj na jodze do tego nas zapraszałam, do tego nas namawiałam, żeby po prostu spotykać ten moment. My możemy spotykać go ze znudzeniem albo z jakąś z góry przyjętą agendą na ten moment, a możemy go spotkać w otwartości. I tak samo zaciekawić się, słuchajcie, gdybyśmy przyjęli takie założenie, że każdy moment naszego życia będzie po prostu jednym wielkim eksperymentem ciekawości. Ciekawości, jak ten organizm będzie się zachowywał, a jednocześnie takiej odwagi, w której nie uciekamy. Wtedy ten sam moment, który może się wydawać trudny, nie do przejścia, może być dla nas fascynujący. I może to życie zatańczyć i zagrać trochę inaczej dla nas niż zawsze. Więc pełne uczestniczenie. Wiecie, jak to zrobić? Powiedzcie, wiecie? W sensie czujecie? Czujecie jak? Tak czy nie? Jakoś wewnątrz czujemy, prawda? Więc też fajnie jest naszemu organizmowi to tłumaczyć na początku powoli. Czyli nie od razu rzucać się, słuchajcie, tu będzie jakieś największe, najtrudniejsze doświadczenie i teraz wpuszczaj je. No łatwo ci powiedzieć, Nitya, łatwo ci powiedzieć, weź je wpuść teraz. Więc możemy to na początku trenować na małych rzeczach, nawet na takich jak yoga. Czyli jest jakiś dyskomfort, jest jakiś, nie wiem, jakiś symptom z ciała. I mogę już obecnością tam nie być, a mogę wrócić. I tak samo w tym tygodniu, kiedy wiesz, te rzeczy się zaczynają pojawiać, żadnej agendy. Jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Mi się wydaje, że też w taki sposób dzieci funkcjonują, które się budzą rano. Takie zajarane tym, co się będzie dzisiaj działo. Jaki będzie następny moment? Co tu się może wydarzyć? Jeszcze w pełnej otwartości. A my bardzo często funkcjonujemy w taki sposób, że ten dzień się dzieje, a my bardzo dużą energii tego dnia mamy gdzieś obok. Tutaj gdzieś. Ten dzień się toczy, płynie wydech, a jednocześnie toczą się różnego rodzaju dialogi i bardzo duża część naszej uwagi jest w tych dialogach. Podoba mi się, nie podoba. Nie wiem, po co tutaj przyjechałam. Kurde, chyba wyjadę. To jest takie nudne. W ogóle ile razy można słuchać tego samego? Słyszałam już 1000 razy. Rozumiem, nie rozumiem. I może nam to tak gadać. Pozwólmy, niech to po prostu ustępuje na rzecz otwartości i dowiadywania się może czegoś nowego. Albo na przykład, jak ja sobie, słuchajcie, dzisiaj stwierdziłam na przykład, że terapia jest najlepsza na wszystko. Dzisiaj to stwierdziłam. Powiedzmy, konkretna terapia będzie mi potrzebna do końca życia. Czy my możemy takie rzeczy wiedzieć? Albo ile lat jeszcze potrzebuję wychodzić akurat z tego wzorca? Powiem wam tyle. Kiedy ja spotkałam się z satsangiem po raz pierwszy, miałam w głowie no, mnóstwo różnych pomysłów, różnych tożsamości. Mnóstwo różnych idei. I kiedy dotarł do mnie satsang, to ja nie byłam już w stanie później żadnej idei, łącznie z niedualną teorią, traktować serio. I wszelkie w ogóle takie pomysły, ile coś powinno trwać, albo ile czasu ja będę walczyć z takim czy innym swoim nawykiem, ile mi jeszcze zajmie walka z czymś, to po prostu kompletnie straciło w ogóle jakikolwiek sens. Znam wiele osób, które na przykład, które zetknęły się z satsangiem, będąc, będąc w nałogu na przykład alkoholizmu czy uzależnienia od narkotyków bardzo dużym, bardzo głębokim. No i wiadomo, że w teorii mówi się o tym, że wyjście z nałogu, czy wyjście z jakiegoś uzależnienia, czy wyjście z jakiegoś schematu zajmuje tyle a tyle czasu. I w jakimś sensie to jest prawda. Pewnie dla wielkiej ilości ludzi. Ale to nie jest 100% prawda, bo znam kilkanaście co najmniej takich osób, w których zrozumienie satsangu natychmiast wyłączyło na uzależnienie. I powiedzmy są już od 20, niektórzy 30 czy więcej lat całkowicie trzeźwi. Więc czynienie sobie takich założeń, co będzie do przodu na 100%, no jest po prostu tylko naszym pobożnym życzeniem, a jednocześnie dużym ograniczeniem. Więc owszem, my możemy się stosować do różnych zaleceń, ale w otwartości jednocześnie. Może to też dziwnie zabrzmi, ale i może to zabrzmi w ogóle bezczelnie z mojej strony. Natomiast powiem wam jeszcze to, że kiedy przyszło do mnie rozpoznanie, zrozumienie satsangu, to ja naprawdę miałam poczucie, że wszystkie moje problemy zniknęły.
Każdy z nas ma ileś, powiedzmy, swoich problemów. Ja miałam ileś swoich problemów. Natomiast moje subiektywne, wewnętrzne poczucie było takie i jest, że wszystkie moje problemy zniknęły. I to nie znaczy tyle, że ja nie miałam wyzwań i nie miewam wyzwań, bo mam takie same wyzwania jak wy. Ale na jakimś poziomie to zrozumienie może sprawić, że będziemy mieli jakiegoś rodzaju dystans do zmieniających się zjawisk. Nie będziemy traktować ich wybitnie serio. Będziemy wiedzieć, że mają one po prostu naturę pojawiania się i znikania jak wszystko. Więc naturalnie mogą przychodzić, nie musimy się ich bać i odchodzić. Nie musimy ich łapać z powrotem. I myślę sobie, że ja bym do tamtego momentu nie wierzyłam i bym nie wierzyła, gdyby ktoś mi powiedział, że w taki sposób mogę odbierać rzeczywistość. Nie uwierzyłabym, że tak można. Natomiast zdaję sobie sprawę, że jest tutaj wśród was wielu takich, którzy mają podobnie, czy miewają.